Pokażcie mi jakieś sztuczki kosmiczne! Super. Dobra. To teraz powiem Wam, dlaczego to wcale nie były ani kosmiczne sztuczki, ani nie było to nic niezwykłego, ani nadzwyczajnego. Cześć, nazywam się Monika Krok, jestem trenerem w szkole Dog System. Dzisiaj dowiesz się, jak rozmawiać ze swoim psem. Powiedzmy sobie może na samym początku, w jaki sposób w ogóle psy porozumiewają się między sobą, czyli jak przebiega komunikacja na linii pies-pies. Otóż psy między sobą w ogromnej większości porozumiewają się poprzez mowę ciała, poprzez utrzymywanie odpowiedniej odległości, poprzez modulowanie jej, czy poprzez konkretne gesty. Jedynie kilka procent tak naprawdę stanowi przekaz werbalny, na który składa się wokalizacja, skomlenie, szczekanie, warczenie i tym podobne odgłosy. Analizując mowę ciała psów i sygnały w ogóle, które są przez nie wydawane, zawsze musimy również zwrócić uwagę na kontekst, w jakim one się pojawiają, ponieważ w jednej sytuacji takie zachowanie jak na przykład warczenie może być sygnałem dystansującym wysyłanym na przykład drugiemu psu lub człowiekowi, a w innej sytuacji, na przykład podczas zabawy, może być wynikiem ekscytacji. No dobrze, ale jak wykorzystać powyższe do naszej komunikacji z psem, czyli do komunikacji z psem na linii człowiek-pies? No więc na początku zdradzę Wam sekret, bo wiecie, psy nie rozumieją ludzkich słów. W ogóle. Nie wierzę. Ani jednego. Stop. Pewnie teraz pomyślicie sobie, że no jak to pies nic nie rozumie? No przecież jeżeli mówię spacer, no to pies zaczyna chodzić po ścianach i po suficie. Są takie pewne magiczne słowa, które wypowiadamy w bardzo określonych sytuacjach. Na przykład, jeżeli nasz pies dostaje jedzenie w misce, to na przykład możemy powiedzieć jedzenie i za każdym razem, kiedy będziemy mu dawać tą miskę razem z jedzeniem, pies będzie wiedział, że jedzenie oznacza posiłek. I dlatego za każdym razem, kiedy wychodzimy z psem, bierzemy smycz do ręki i mówimy spacer, pies zaczyna się ekscytować i jednocześnie uczy się jednego z zakazanych słów. Tego się nie mówi nigdy. W związku z czym chodzi tylko i wyłącznie o rytuały. Czyli właśnie powtarzanie konkretnych słów w bardzo konkretnych sytuacjach, w bardzo konkretnych momentach. W ten sposób psy uczą się ich znaczenia. Żeby lepiej zrozumieć sytuację, wyobraźcie sobie, że spotkaliście się z kimś z obcego kraju, na przykład, nie wiem, z Hiszpanii i ten ktoś czegoś od Was oczekuje i próbuje Wam to przekazać w swoim języku, czyli po hiszpańsku, a Wy niczego nie rozumiecie. Z kontekstu, z jego mowy ciała i z tonu głosu możecie wydedukować, że czegoś rzeczywiście od Was chce, jakby oczekuje jakiegoś działania z Waszej strony, jakiejś reakcji, ale Wy nic nie rozumiecie. Więc co się w tym momencie u człowieka pojawia w takiej sytuacji? Oczywiście pojawia się stres. Dokładnie w takim samym położeniu znajdują się nasze psy. W momencie, kiedy my mówimy do nich słowa, których zupełnie nie rozumieją. W jaki sposób w takim razie porozumieć się z psem, żeby on zrozumiał dokładnie to, co do niego mówimy i czego od niego oczekujemy? W momencie, kiedy pies jest zestresowany tym, że nie rozumie sytuacji, w jakiej się znalazł, lub nie rozumie tego, czego od niego oczekujemy, bądź nie rozumie tego, co do niego mówimy, zaczyna nam wysyłać sygnały uspokajające. Sygnały uspokajające są to sygnały, które mają zakomunikować nam, że nasz pies jest zestresowany, czuje jakiś dyskomfort, czuje się niepewnie, boi się. Najbardziej podstawowymi z tych sygnałów, najpowszechniej występującymi, są takie jak oblizywanie warg, odwracanie wzroku, odwracanie głowy, ziewanie. Może to być również odejście od właściciela lub drapanie się. Pamiętajcie jednak, że każdy sygnał
musimy interpretować kontekstualnie. A to znaczy, że jeżeli na przykład mamy dobrze wprowadzony, mamy dobrze uwarunkowany kliker i po tym klikerze pies zacznie się oblizywać, to niekoniecznie będzie to sygnał uspokajający, niekoniecznie będzie to stres. W takiej sytuacji, w momencie kiedy pies słyszy kliker, wie, że nagroda do niego przyjdzie. To znaczy ślinienki zaczynają pracować, a pies wie, że dostanie zaraz coś do jedzenia. W kontekście stresu pamiętajmy, że każdy trening, jaki wykonujemy z naszym psem, powinien być zabawą, powinien być poprawianiem naszej relacji, powinien być budowaniem więzi, a nie stresem. Ponieważ pamiętajmy jeszcze raz, że psy będą przychodzić tylko do tego, co jest dla nich przyjemne, a jeżeli coś jest nieprzyjemne, będzie powodowało u nich unikanie. Dlatego zdajmy sobie sprawę, w jaki sposób rysujemy się w ich oczach. Komunikacja powinna być dla psa w pełni zrozumiała. Dlatego w momencie, kiedy trenujemy z naszym psem, pamiętajmy o tym, że każdy sygnał do nagrody, jaki u niego stosujemy, powinien być zawsze taki sam. W naszym przypadku jest to kliker lub super i powinien być odpowiednio wcześniej, to jest bardzo ważne, wcześniej uwarunkowany. Czyli zanim zaczniemy używać jakichkolwiek sygnałów do nagrody, musimy tego psa nauczyć, co one w ogóle oznaczają. W kontekście odpowiedniej komunikacji i tego, że pies dokładnie rozumie, co się dzieje, musimy sobie powiedzieć również właśnie o sygnałach do nagrody, z czego jeden przedłuża komendę, a drugi ją kończy. Innymi słowy, w momencie, kiedy chcemy, żeby nasz pies na przykład usiadł albo zawarował, odpowiedzcie sobie na pytanie, do jakiego momentu ten pies ma wykonywać tą komendę. W jaki sposób komunikujemy mu, że ta komenda już nie obowiązuje. No i właśnie, tutaj przychodzi nam kliker, który w moim przypadku jest akurat przedłużeniem, czyli komunikuję psu, o robisz dobrze, o rób to dalej i super. To słowo z kolei mówi psu, robisz dobrze, możesz skończyć. Super. Czyli innymi słowy, po klikerze pies zostaje w danym miejscu, a po super pies może z tego miejsca wyjść i podejść do nas po nagrodę. No dobrze, no ale tak w zasadzie to po co nam w ogóle komendy? Komendy są bardzo użyteczne, jeżeli chodzi o nasze wspólne życie z psem, szczególnie kiedy żyjemy z nim na przykład w mieście lub kiedy pies żyje z nami w domu lub w mieszkaniu. Takie komendy jak siad lub waruj możemy sobie na przykład wykorzystać w momencie, kiedy przygotowujemy się do wyjścia na spacer. Ubieramy kurtkę, ubieramy sweter, buty. Pies już bardzo dobrze zna ten rytuał, więc najprawdopodobniej zaczyna się ekscytować, wie co się zaczyna, co się do niego zbliża, że niedługo wyjdzie na spacer. W takiej sytuacji psy mogą zacząć na przykład skakać na właściciela z ekscytacji. I pytanie, czy dobrym wyjściem jest karcenie za to? Absolutnie nie. Ponieważ jeżeli nie nauczymy psa zachowania alternatywnego, czyli nie nauczymy go, jak byłoby dobrze, gdyby się zachowywał w tym kontekście, w takiej sytuacji absolutnie nie możemy go za to karcić. Lepiej jest zastosować właśnie komendę i nauczyć go, że przed każdym spacerem, przed każdym wyjściem na przykład ma warować albo siedzieć i w tym siadzie lub warowaniu czekać, aż podepniemy pod obroże smycz. Innym przykładem, który absolutnie każdemu się przydaje, jest oczywiście komenda na chodzenie przy nodze nożnej smyczy, dzięki której komunikujemy psu, że w tym momencie ma być bardzo blisko nas, ponieważ na przykład musimy przejść przez pasy, musimy przejść niedaleko drogi lub po prostu nie znajdujemy się w miejscu, w którym możemy psu pozwolić odejść na pełną odległość od nas. No dobrze, ale jak nauczyć w takim razie psa tych komend? Przypomnijmy sobie zatem, że ogromną większość komunikacji na linii samej pies-pies stanowi przekaz niewerbalny, czyli mowa ciała. Czyli w momencie, kiedy jesteśmy innym gatunkiem i porozumiewamy się jednak zupełnie innym językiem, również powinniśmy tą mowę ciała zastosować w roli tłumacza. I dopiero kiedy wytłumaczymy psu dane zachowanie, to czego od niego oczekujemy, wtedy nazywamy to zachowanie konkretną komendą słowną, ponieważ komendy mogą być oczywiście również gestami, tak? To są komendy wtedy niewerbalne. No dobrze, w takiej sytuacji z pomocą przychodzi nam targetowanie, które posłuży nam za tłumacz naszej mowy na psią. Czym jest targetowanie?
Targetowanie to nic innego, jak po prostu skupienie uwagi psa na konkretnej rzeczy. Target z angielskiego cel. W przypadku tego ćwiczenia będzie to skupienie jego uwagi na zamkniętej dłoni. Dzięki targetowaniu jesteśmy w stanie bardzo dokładnie wytłumaczyć psu to, co do niego mówimy i czego od niego oczekujemy. Jak to działa? W momencie, kiedy stawiamy target w formie zamkniętej dłoni, dokładnie na wysokości głowy psa, pies powinien skupić się na nim dokładnie w ten sposób, czyli będąc zwrócony prosto do wnętrza naszej dłoni, zamkniętej oczywiście. W momencie, kiedy przesuwamy target do góry, motoryka naszego psa powie mu, że łatwiej będzie się na to patrzeć, jeżeli usiądziesz. I kiedy tylko pies siada, od razu go nagradzamy. Kiedy z kolei przenosimy target w dół, łatwiej się na niego psu patrzy w momencie, kiedy waruje. Więc naturalnym jest, że pies się kładzie. Bez żadnego dodatkowego dotykania, bez absolutnie ciśnięcia w jego tyłek i dociskania jego tylnej części ciała do podłogi. Absolutnie takich rzeczy nie robimy. Czekamy tylko, aż pies sam aktywnie, kreatywnie wymyśli to, o co w tym ćwiczeniu chodzi. I w ten sposób również budujemy pewność siebie naszego psa. Ponieważ przekonujemy go, że kurczę, możesz to wymyślić, to jest całkiem łatwe i przyjemne. No oprócz tego, powiedzmy sobie szczerze, i co nam daje więcej satysfakcji? W momencie, kiedy my sami coś wymyślimy i do czegoś dojdziemy, czy kiedy ktoś nam powie, co dokładnie powinniśmy zrobić i to robimy? No dobrze, zróbmy sobie teraz małe podsumowanie. No więc tak, przypomnijmy sobie, że psy nie rozumieją ani jednego naszego słowa. W związku z czym, jeżeli odpowiednio tych słów psu nie wytłumaczymy, to ich po prostu nie używamy. Generuje to po prostu dodatkowy stres. Pamiętajmy również, że jednym z najważniejszych fundamentów całego naszego treningu jest koncentracja. W związku z czym, jeżeli nie ma koncentracji, to nie idziemy nigdzie dalej, tylko pracujemy nad koncentracją. Pamiętajmy zatem, że zawsze najpierw poprzez mowę ciała, poprzez gesty, na przykład poprzez targetowanie, tłumaczymy psu, co oznaczają nasze słowa. Innymi słowy, najpierw ma występować zachowanie, które potem tylko nazwiemy daną komendą. Pamiętajmy również, że ta komenda jest zawsze taka sama. Czyli jeżeli uczymy psa siad, to siad funkcjonuje zawsze. Jeżeli podobał Ci się film i znalazłeś w nim coś ciekawego dla siebie, koniecznie podziel się wrażeniami w komentarzu. Oprócz tego pamiętaj, żeby subskrybować kanał, a także, żeby nacisnąć dzwoneczek. Wtedy na pewno nie ominiecie nic nowego. Udanych treningów z psem!